Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku. Na dzisiaj przygotowałam dla Was kolejną ciekawostkę z kultury tureckiej. Opowiem Wam dzisiaj legendę Szahmaran, królowej węży. Legendę o miłości i zdradzie. Część z Was pewnie domyśla się, skąd taki pomysł na odcinek. Przyszło mi to do głowy po obejrzeniu nowego tureckiego serialu, który ma właśnie swoją premierę na Netflixie. I jest to serial o tytule Szahmaran właśnie. I legenda o Szahmaran, którą Wam chcę dzisiaj opowiedzieć, jest podstawą scenariusza tego serialu. Jeżeli wśród Was są osoby, które jeszcze tego serialu nie widziały i teraz zastanawiacie się, czy oglądać dalej, czy może wyłączyć, bez obaw obiecuję, że nie będzie żadnych spoilerów, bo tak naprawdę legenda o Szahmaran jest tylko taką podstawą, na której twórcy serialu zbudowali całkiem nową historię. Więc poznanie tej legendy absolutnie nie zakłóci Wam oglądania tego serialu. Wręcz przeciwnie, myślę, że może Wam ułatwić zrozumienie historii w tym serialu przedstawionej. Ale do rzeczy. O czym w ogóle mówi ta legenda i kim jest Szahmaran? Pierwszy raz z legendą o Szahmaran spotkałam się na naszym wyjeździe do Mardin, miasta położonego w południowo-wschodniej Turcji przy granicy z Syrią. Jeżeli jeszcze nie widzieliście vlogów z tego wyjazdu, to podlinkuję Wam je w przypiętym komentarzu. Tam sobie zajrzyjcie, żeby to nadrobić. Legenda o Szahmaran jest znana nie tylko na terenie Turcji, ale także w Iraku i w Iranie. Jeżeli chodzi o tereny Turcji, to najbardziej jest ona znana właśnie w Mardin, w Adanie i Tarsus. I spacerując uliczkami Mardin można było faktycznie odczuć to, że ta legenda jest cały czas bardzo żywa pośród tamtej społeczności, dlatego że można znaleźć podobiznę Szahmaran dosłownie wszędzie i to w przeróżnych formach. Od naszyjników w sklepach z biżuterią, po różne obrazy, również takie malowane na szkle, pamiątki, magnesy, chusty, a nawet malowidła na ścianach budynków. I to właśnie na wyjeździe do Mardin dowiedziałam się, że bardzo wielu ludzi zamieszkujących to miasto ma w swoich domach na ścianach właśnie podobiznę Szahmaran i traktują tą podobiznę jako taki amulet, który ma ich chronić przed nieszczęściem. Szahmaran to jest zlepek dwóch perskich słów, szach i maran. Szach to król, a właściwie w tym przypadku królowa, a maran to węże. Szahmaran, królowa węży. Mityczna postać przepięknej kobiety z ogonem węża. W związku z tym, że legenda ta jest znana na tak rozległych terenach, to oczywiście można się spotkać z różnymi jej wersjami. Ja Wam dzisiaj opowiem tą najbardziej popularną wersję. Legenda o Szahmaran mówi o pewnym młodzieńcu o imieniu Dżemszap, który pochodził z biednej rodziny. I żeby pomóc tej rodzinie jakoś wiązać koniec z końcem, wybierał się codziennie ze swoimi przyjaciółmi do lasu, żeby zbierać tam drewno na opał, które później razem sprzedawali. I pewnego dnia, jak zwykle, wybrali się do lasu, ale tym razem napotkali tajemniczą studnię, której wcześniej nie było. Zaciekawieni podeszli zobaczyć, co w tej studni się kryje. I okazało się, że była ona wypełniona plastrami miodu. Od razu sobie policzyli, że za taki miód zarobiliby dużo więcej niż za drewno. Więc postanowili ten miód zebrać. Wyciągali go tak długo, aż w końcu już któryś z nich musiał zejść na dół do tej studni, bo nie dało się inaczej reszty miodu sięgnąć. I na dno studni zszedł właśnie Dżemszap. Zbierał z dołu ten miód i podawał kolegom do góry. W tym czasie oni niestety pomyśleli, że gdyby go zostawili tam na dole, zabrali cały ten miód, sprzedali i podzielili się zyskiem, to zyskaliby więcej. I niestety tak też zrobili. Zdradzili Dżemszapa, zostawili go tam na pastwę losu. Wszystko zabrali i odeszli. Zrozpaczony Dżemszap nie mógł wyjść z tej studni bez ich pomocy. Siedział tam godzinami zastanawiając się, jak ma się uratować, aż w końcu zauważył niewielką szczelinę, z której dochodziło dziwne światło. Wyciągnął z kieszeni nożyk i zaczął w tej szczelinie dłubać tak długo, aż zrobiła się ona na tyle duża, że mógł się przez nią przecisnąć.
I kiedy przeszedł przez tą szczelinę, nagle znalazł się w przepięknym ogrodzie wypełnionym cudownymi kwiatami, ale też pełnym węży. Na początku się wystraszył, ale po chwili zauważył, że te węże go nie atakują. Więc spacerował po tym ogrodzie tak długo, aż wreszcie zobaczył ją, Szahmaran. Piękną kobietę o ogonie węża. Szahmaran przywitała go bardzo przyjaźnie, zapytała go o to, co go do niej sprowadza i Dżemszab opowiedział jej całą historię. Opowiedział jej o tym, jak zdradzili go jego przyjaciele. Szahmaran zrobiło się bardzo smutno i postanowiła Dżemszaba ugościć. Spędził z nią kolejne dni, miesiące. Na początku zaprzyjaźnili się, a później ta przyjaźń przerodziła się w miłość. Żyli tak razem w Królestwie Węży, ale pewnego dnia Dżemszab zatęsknił za rodziną. Powiedział Szahmaran, że chciałby ich odwiedzić i zobaczyć, czy u nich wszystko w porządku. Szahmaran obawiała się tego. Bała się, że jeżeli ktokolwiek dowie się, gdzie znajduje się jej królestwo, to może jej grozić niebezpieczeństwo. Ale zaufała Dżemszabowi. On obiecał jej, że nikomu nie zdradzi tej tajemnicy, nikomu nie powie o tym, że kiedykolwiek ją spotkał. Przed odejściem Szahmaran powiedziała mu jeszcze tylko, żeby nigdy nie wchodził do żadnego zbiornika z wodą w miejscu publicznym, nawet w publicznej łaźni w hammamie. Dżemszab trochę się zdziwił, ale obiecał, że dotrzyma słowa i spełni wszystkie warunki. I wrócił do rodziny. Jak obiecał, tak też robił przez wiele lat. Nikt nigdy nikomu o Szahmaran nie powiedział i nigdy nie zbliżał się do żadnych publicznych zbiorników z wodą. Aż pewnego dnia król, który władał krainą, w której Dżemszab żył, zachorował na tajemniczą chorobę. Żadne leki mu nie pomagały. Aż w końcu jego wezyr znalazł informację o tym, że króla mógłby uratować lek przyrządzony z ciała Szahmaran. I zaczęły się poszukiwania osoby, która wiedziałaby, gdzie jest wejście do jej królestwa. Szukając, wezyr natknął się znowu na informację o tym właśnie, że należałoby wszystkie osoby zamieszkujące tę krainę przyprowadzić do publicznej łaźni. Dlaczego? Dlatego, że każda osoba, która kiedykolwiek widziała Szahmaran w zetknięciu z wodą, dostaje wężowej skóry. Niestety do tej łaźni publicznej przyprowadzili też Dżemszaba. I stąd dowiedzieli się, że on zna Szahmaran, widział ją, wie, gdzie ona przebywa. Na początku Dżemszab nie chciał zdradzić sekretu swojej ukochanej, ale po długich torturach poddał się i powiedział, że zaprowadzi wezyra do jej królestwa. Szahmaran wiedziała, co się stanie i poddała się bez żadnej walki. Mało tego, powiedziała wezyrowi dokładnie, jak przygotować to lekarstwo. Powiedziała, że osoba, która spożyje część z jej ludzkiego ciała, zyska zdrowie, mądrość i wieczne życie. A ten, kto spożyje część z wężowego ogona, poniesie śmierć. Lekarstwa zostały przygotowane i jak się domyślacie, król, wezyr i ich słudzy spożyli część ludzką. A Dżemszab, który nie mógł sobie poradzić z wyrzutami sumienia po zdradzie swojej ukochanej, spożył część wężową, żeby zakończyć swoje życie. Ale co się jednak okazało? Kiedy Szahmaran podawała im wskazówki, zmyliła ich. I efekt był taki, że to król wraz z wezyrem i sługami zginęli, a Dżemszab się uratował. Przeżył i miał żyć wiecznie. I dlaczego powiedziałam wam na początku, że ta legenda to legenda o miłości i zdradzie? Zobaczcie, na początku widzimy pierwszą bardzo wyraźną zdradę. Zdradę przyjaciół, dla których ważniejsze okazały się pieniądze. Następnie zdrada Dżemszaba. Zdradził swoją ukochaną, zdradził jej sekret, naraził ją na śmierć. I trzecia zdrada. Czyż nie?
Bo jak myślicie, czy Szahmaran podała błędne wskazówki po to, żeby uratować swojego ukochanego, czy po to, żeby zemścić się na nim i skazać go na wieczne wyrzuty sumienia? Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, co o tym myślicie. A co do samego serialu, to mogę Wam powiedzieć, że jest to serial z jednej strony przygodowy, z drugiej strony pokazujący również wątki miłosne. Jest to serial, który łączy ze sobą współczesne czasy, rzeczywistość i takie elementy fantastyczne, magiczne. Gra aktorska świetna, przepiękne ujęcia, także naprawdę Wam polecam. I wiecie co? Podczas oglądania tego serialu nie mogłam się pozbyć takiego wrażenia, że bardzo dużo scen jest mocno inspirowanych scenami z sagi Zmierzch. Więc jeżeli jesteście fanami takich klimatów, no to na pewno ten serial też będzie Wam się podobał. I wiecie, niezależnie od tego, czy faktycznie tak było, czy jest to gdzieś tam trochę inspiracja, czy nie, to bardzo podoba mi się to, że Turcy stworzyli taki serial właśnie na podstawie legendy, która w Turcji funkcjonuje, że przy tym pokazują część tureckiej kultury. Więc jeżeli zaciekawił Was dzisiaj ten temat, to zachęcam do obejrzenia serialu na Netflixie. Jeszcze raz podpowiadam tytuł Szahmaran. Jest wersja polska, jest i polski lektor, i polskie napisy, także możecie obejrzeć. A jeżeli ktoś z Was już oglądał, no to koniecznie podzielcie się w komentarzach swoimi wrażeniami. I to wszystko, co miałam na dzisiaj dla Was przygotowane. Jeżeli podobał Wam się ten film, to koniecznie zostawcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, a my widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Görüşürüz!